Dzień dobry, kolejny przejazd, więc kolejny odcinek. Jesień zaawansowana, a można by powiedzieć, że pomału idzie przedzimie. Liście z drzew w całości pospadały, no i jest już wyczuwalnie chłodno. Godzina 11 z minutami, a stopni zaledwie 4 i to niecałe. No, pogoda jest jaka jest, zaniesione dookoła chmurki, takie niskie chmurki. Po drodze jak jechałem gdzieś tam też kapał deszcz, ale myślę, że już teraz go nie będzie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Liści cała kupa, ale dzisiaj jeszcze i grabił nie będę. O, jakiś orzeszek jeszcze pod nogą, to oczywiście pozbieram. No, ostatniego odcinka minął teraz ponad tydzień. Ale w sumie ja byłem w międzyczasie kilka dni temu, a w zasadzie to byliśmy we dwóch z tatą. Kilka rzeczy się wydarzyło. Tu jest też ślad po tych rzeczach. Wsadzone opieńki. Gdzieś tam po drodze było takie całe pole zasiane opieńkami, wykopane kilka takich kartoników, kilka miejsc. No i poprzesadzałem w takie miejsca gdzieś jak tu, czyli koło starego drzewa, gdzie są korzenie. Z tamtej strony chaty też kilka takich pudełeczek. No i może za rok, kto wie, jakieś opieńki tu wyrosną. Zobaczymy. Byliśmy we dwóch, była też przyczepka, no i jak widać pojawił się pewien skarb. Stara dębowa szafa, no w stanie pewnie takim do lekkiej renowacji, ale po drodze udało się coś takiego kupić. 100 zł za to dałem, więc myślę, że bardzo przyjemnie. Lubię takie stare rzeczy i mam nadzieję, że po lekkiej gdzieś tam renowacji w przyszłości mi ona posłuży. Z szufladami, nie piesku, tak, z szufladami dwoma. W środku oczywiście to trzeba będzie lekko przykleić. W środku otworzę. No jeszcze jak widać ogrom miejsca tu jest. Także no na kiedyś, na jakieś w sumie dni takie luźniejsze, do lekkiego odnowienia i być może stanie gdzieś to w starej chacie, jeżeli ona będzie się jeszcze do czegoś nadawała. Z takich rzeczy, które się jeszcze wydarzyły, to trochę cięższej roboty, jak byliśmy we dwóch. Jak widzicie, zniknęło to z tamtego roku pocięte drewno, za to wpadło nowe. Gdzieś tam w lesie przy drodze niedaleko taki suszek rósł i złamany chyba w tamtym roku, w tamtym sezonie, więc po prostu go zabraliśmy na przyczepkę, pocięty w klocki. To będzie oczywiście do połupania. Został taki jeden prostszy, dłuższy kawałek, który nie wiem, może gdzieś tam jeszcze wykorzystam. Mam przecież tą taką przystawkę do piły łańcuchowej, więc może coś tam sobie z tego docelowo wytnę. Jakieś grubsze dechy, jakaś ławka, coś może z tego powstanie. No i trochę też drobiazgu na krajzegę, na przepalanie tu w zimie, jak się przyjedzie. Więc trochę zniknęło i trochę się pojawiło. Jeszcze chyba ostatnią rzecz, którą wtedy zrobiłem, to po prostu pozrywałem już niemal wszystkie dynie. Było już dosyć ciemno. Piesku, idziemy zobaczyć. Było już dosyć szaro w zasadzie, może nie ciemno, więc no jak widać nie wszystkie, bo jeszcze jakieś przegapiłem. Więc teraz wolę się upewnić, czy na pewno wszystkie pozbierane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż zaraz, znając życie, jeszcze coś tu znajdziemy. No dobra, dopiero teraz można powiedzieć, że wszystkie, jednak już było ciemno i nie dojrzałem kilka sztuk, a dwoma to już nawet się jakieś zwierzątka, widzę, poczęstowały, więc te tu zostaną. Zapomniałem też zabrać tych przerośniętych cukinii. Oczywiście zostawiłem je na pestki, żeby zabrać nasiona i mieć co sadzić na przyszły rok. Konkretny gigant, można by powiedzieć. Nie wiem ile waży, ale w porównaniu do dyni to jest naprawdę spore i ciężkie. Dwie takie sztuki. To wszystko na razie powędruje do piwnicy. No i w piwnicy myślę, że przeleży. No nawet jedną ręką to ciężko zabrać. A jaki jest plan na dzisiaj? Co ja w ogóle zamierzam robić? To mam nadzieję, że jeszcze tam stopień czy dwa ta temperatura podskoczy. No na słońce to nie liczę, ale przynajmniej żeby zrobiło się odrobinę cieplej, bo chciałbym jeszcze wykorzystać to, że nie ma mrozów i położyć tutaj tynk wokół okien na zewnątrz, a żeby ten tynk kłaść, no to oczywiście temperatura na pewno musi być na plusie. Najlepiej jakby była chociaż z 5 stopni, no ale nie wiem, czy dzisiaj taka będzie. No i przed tynkiem jeszcze tutaj jakieś parapeciki. Podocinać muszę resztki tej starej pianki, czyli nie starej, dokładanej pianki, czyli ta piankę, którą wpuszczałem po wyjęciu klinów
z okien. I z tej strony to muszę zrobić i z tej tak samo. Tu już miałem w zasadzie obrobioną piankę, więc tu poszłoby łatwiej. Pod kutę mam też pod parapety. No i wymyśliłem, że tu położę po prostu na ten moment przynajmniej płytki gresowe. Mam szare płytki, zaraz je pokażę. No na pewno będę musiał sobie powymierzać, podocinać ewentualnie, jeżeli coś będzie za długie. No i pewnie dopiero potem położyć wokół okien ten tynk zewnętrzny. No bo chyba takiej obciętej pianki to na deszcze i na zimę nie ma co zostawiać. Gdzieś tam w te dziury może przecież nalatywać, napychać się śniegu, jak będzie z wiatrem leciał i tak dalej. Nie ma co zostawiać tego w tym stanie. Także pierwsze co, to może w środku napalę pod kuchnią, a potem jak temperatura na południe się podniesie, to będę próbował swoich sił w obróbce okien na zewnątrz. W pomieszczeniu też bardzo chłodno, zaledwie 9 stopni. Wychłodziło się przez te ostatnie dni, przez ostatni tydzień dosyć mocno, więc akurat dobrze, że już sobie przepaliłem, postawiłem też czajnik, żeby sobie jakąś herbatę ogarnąć. Tutaj też ciepła woda mi się grzeje, żeby potem ręce umyć, czy coś w tym stylu. Niech to się przepala, parę godzin na pewno tu popalę. Chcę, żeby się w tym pomieszczeniu też zagrzało, no bo jeżeli już uda mi się na zewnątrz ogarnąć te okna i wykorzystać te kilka dni, kilka godzin, że na dworze będzie widno, to będę wracał do podłogi. Z podłogą dwie rzeczy w sumie chciałbym dzisiaj zrobić, a w zasadzie spróbować. I tak, po kolei. Kupiłem sobie jakieś takie malutkie szczotki druciane, nie wiem jak to nazwać, coś w tym stylu, no bo chciałbym też doczyścić te łebki gwoździ, które gdzieś tam tu zostały. Niektóre fajnie się doczyściły tym papierem ściernym, jak cyklinowałem podłogę, ale niektóre po prostu zostały ze śladami farby, więc takiej dłubaniny chciałbym troszkę popróbować, zobaczyć jak będzie takimi malutkimi szczoteczkami szło. Kupiłem też lakier, wybrałem bezbarwny mat, niby jakiś o wysokiej wytrzymałości lakier, dobre opinie miał. Nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie, więc dzisiaj nie będę jeszcze malował całej podłogi, ale chciałbym popróbować pouzupełniać te takie braki, jak tu na przykład wystający wybity sęk, czy gdzieś tam momentami za duże szpary, czyli pomieszać troszeczkę tego pyłu, który był przy zdzieraniu podłogi z lakierem i może jakimś klejem, no i na próbę gdzieś tak w mniej widocznych miejscach pouzupełniać i zobaczyć za kilka dni, jaką to będzie miało wytrzymałość. Także planów na dzisiaj sporo, zobaczymy jak to wyjdzie, bo prawdopodobnie gdzieś tam w ciągu dnia jeszcze będę miał odwiedziny. Także na razie chyba koniec gadania, trzeba się brać za robotę. Płytki to mi w zasadzie zostały z remontu z Warszawy. 3 czy 4 sztuki i troszeczkę docinek. Nie wyrzuciłem wtedy, tylko jakoś tak zakleiłem w pudełko i zostawiłem, włożyłem i po prostu leżało i leżało. No i teraz myślę, że jak raz się właśnie przyda, bo nie muszę kupować innych. Nie wiem jeszcze jak z tymi parapetami do końca tu zrobić, no bo w przyszłości, gdyby się zdarzyło jeszcze ocieplać ten budynek, no to przecież jakieś 5 cm styropianu na pewno wleci. No w tej chwili to wystaje dosyć mocno, no ale jeżeli by doszła jeszcze piątka styropianu, to wcale już by tak mocno nie wystawało, więc w zasadzie te płytki to by były tu niemal idealne. Jest centymetr się zazębia, ale to po prostu bym wybrał jeszcze mocniej i wpuścił ścianę. No tak to w tej chwili wygląda. No nie jest źle, tak mi się przynajmniej wydaje na taki szybki montaż parapetu. Myślę, że tak to zostawię. Chociaż trochę mnie kusi, żeby to jednak dociąć wzdłuż i zostawić takie tylko 5 cm. No ale wtedy, jakbym to ocieplał, no to na 100% musiałbym wymieniać. Jeszcze chwilę sobie pomyślę, przymierzę to do drugiego okna, no i zobaczymy. Podkułem delikatnie z tej strony. No w zasadzie jedna płytka siadła tu idealnie, jeżeli chodzi o szerokość, centymetr tu i centymetr tu, bez żadnych docinek, jeżeli chodzi o z tej strony, no ale docinka mnie czeka jednak z szerokości tej płytki, bo wystaje aż 20 cm, więc zdecydowanie za dużo. Niechby była piątka styropianu
jakiś tam centymetr na klej, potem siatka, no to będzie wystawało jakieś 13 centymetrów takiego parapetu. No jednak wydaje mi się, że za dużo. Także trzeba pomyśleć ile, ale na pewno wzdłuż to przyciąć, żeby jednak ten parapet aż tak bardzo nie odstawał. O, może z tej strony będzie widać, jak on mocno teraz odstaje. No trochę bez sensu. Także z tej strony docinam, a z tamtej zostawiam jak jest. Wyczytałem w internecie, że ma wystawać parapet zewnętrzny między 3 a 5 cm. Więc no obciąłem tak, żeby wystawał 5 po dołożeniu tych powiedzmy 5 i trochę centymetrów ocieplenia, więc będzie wystawał tylko tyle. No i w sumie teraz jak przymierzyłem, to się zastanawiam, czy nie za mało. Tak jest dobrze, jak wystaje moim zdaniem, ale no jeżeli to się o połowę skróci, no to nie wiem, czy nie będzie za mało. No ale nic, obcięte to obcięte, także ten obsadzę tak jak jest docięte, ale z drugiej to chyba nie będę tego skracał. Zostawię jak jest. Nie wiem, czy nie za dużo, no ale jakoś mi się wydaje, że jak dotąd dojdzie ocieplenie, to jak będzie tutaj 8 cm wystawało, no to też dobrze i nie będzie to za dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także cóż, trzeba zobaczyć jaka temperatura. Nadal ona nie wzrosła, ale na szczęście niby w prognozach pogody nie ma dzisiaj przymrozków, więc chyba zaryzykuję i spróbuję te parapety obsadzić, a może i ten tynk dookoła. Jeszcze pomyślę. Klej do płytek już rozrobiony, wiertarą dobrze rozmieszany, płytka zwilżona, no i teraz jeszcze oczywiście ten kurz, który gdzieś tam tutaj został, czy jakieś zabrudzenia przemyję. Przy okazji jak tak biorę butelkę z dziurką na końcu, to wszystkie jakieś takie niuanse się spłukują. No i przy okazji trochę wilgoci zostaje na cegle, dzięki temu lepiej będzie się klej trzymał, tak mi się wydaje. Pierwsza łatwiejsza płytka wklejona. No 10,5 cm tu zostawiłem, więc powiedzmy piątka styropianu, jakiś tam klej i jeszcze 5 cm będzie wystawało. Mam nadzieję, że dobrze. Teraz się tak zastanawiam, bo przyłożyłem to cegiełką. Od spodu mi oczywiście klej wypłynął, bo dałem go sporo, więc mam nadzieję, że wszędzie wszystko doszło. A zastanawiam się, czy faktycznie jest sens dzisiaj kłaść ten tynk zewnętrzny dookoła tych okien, czy może jednak niech ten parapet najpierw sobie zastygnie porządnie i dopiero wtedy, no zimno jest na dworze, więc pewnie klej będzie wiązał zdecydowanie wolniej niż zwykle, no i trochę strach, żeby tego po prostu nie zruszyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie biorę się za drugie okno. Obsadzone już płytki przy drugim oknie, dociążone mocno cegłami, no tutaj oczywiście dwie płytki, więc i dałem jakieś takie krzyżyki na fugę, bo myślę, że jednak lepiej zostawić te 2-3 mm i dać tu fugę niż na ścisk, bo na ścisk to ani tam potem to uszczelnić, ani co, woda by się dostawała, a tak po prostu się położy fragment fugi. Zabrakło mi trochę już zaprawy, żeby powypełniać te narożniki, ale najwyżej to zrobię po prostu już tynkiem. Ważne, że płytki są przyklejone. No i co? I jednak wziąłem je też, dociąłem, no bo skoro tam 11 cm niecałe wystaje, to stwierdziłem, że tu zrobię tak samo, czyli też wystające 11 cm. Miarka mi się kurde zwinęła, ale może zaraz ją rozprostuję. Ciach, ciach, przepraszam za to ujęcie, ale chcę po prostu mieć pewność, jest 11 i tu mam nadzieję, że też jest 11. Jest 11, więc elegancko. Nawet po dołożeniu 5 cm styropianu będzie wystawało 5 cm, czyli zgodnie niby z tym, co w internecie. Dobra, dam temu chwilę. Myślę, że z pół godzinki na pewno, żeby przyschło. A teraz idę dołożyć do pieca, bo na pewno tam zimno. No tak, przez te kilka chwil temperatura niewiele się podniosła, bo ledwo 13 stopni. No mi już chyba tu przygasło, coś czuję, bo chwilę mi się na dworze zeszło. No pewnie, że tak. Więc zaraz trzeba ten żar lekko rozdmuchać, trochę może przegarnąć, no i dołożyć troszkę jakichś takich patyczków, żeby to momentalnie znowu ognia złapało. Bo zimno, zimno na dworze, więc jak wrócę tu robić podłogę, to chcę mieć dosyć ciepło. Była mała przerwa na coś szybkiego do zjedzenia. No ale w sumie dzisiaj taki dzień pochmurny, że nawet nie wiadomo, która jest godzina i za ile będzie ciemno. Nawet psina jakiś taki dzisiaj momentami senny, momentami biegający, różnie.
i przez te pół godzinki no w zasadzie wygląda, że pomału ten klej obsycha, więc teraz patrzę, jest godzina 15, więc miałbym jeszcze około godzinkę. Może bym i zdążył położyć dookoła tutaj ten tynk zewnętrzny. No spróbuję, najwyżej jak nie wszystko, to chociaż to małe okno. Dobrze będzie i tyle zrobić. To mniejsze okienko zrobione, ale troszeczkę się przeliczyłem, bo to nie ma 16, a już praktycznie robi się taki no szarobury wieczór. Nie wiem co prawda ile jeszcze będzie cokolwiek widać na dworze, ale pewnie niedługo, więc nie ma szans, żebym drugie okno ogarnął. No zeszło mi się chwila z przemyciem też tego, żeby to jakoś wyglądało. No i ponad godzinka, około godzinka na to jedno małe okno pękła. No ale było jak było, teraz jest tak. No chociaż przy tym świetle niewiele widać, to mam nadzieję, że następnym razem w dzień ten efekt będzie widoczny. Nawet nie efekt, tylko zabezpieczenie tej pianki, żeby tu wilgoć po prostu już dalej nie wchodziła. Dorzucę jeszcze parę małych drewek pod kuchnię. Niech to się jeszcze chwilę popali. Ale ogólnie plan jest jeszcze na jakieś małe, szybkie ognisko. No takim wieczorową porą, to może nie, popołudniową porą, no bo skoro po 16 i dopiero pewnie powrót tu do budynku. Jakieś takie ognisko, które i tak muszę zapalić i tak, więc teleportujemy się na szybko tam. Na tej działce, którą karczowałem, mam zostawione kilka kupek, 2 albo 3 takich rzeczy, no których nie sposób zużyć. Nie ma sensu tego nigdzie na piłę ani działać, więc po prostu one były odłożone na ognisko. No i dzisiaj na szybko takie ognisko wleci. Muszę się tych kupek po prostu pozbyć, no bo jeszcze przed zimą, jak dobrze pójdzie, to trzeba będzie ten fragment zaorać albo chociaż przejechać glebogryzarką. Także tu na samym narożniku, o właśnie, mam jakieś takie sterte korzeni, nie wiadomo czego. To już zaczyna przerastać, więc trzeba to podpalić i przy okazji zjeść jakąś kiełbę. Taką oto popołudniową i pewnie za chwilę wieczorową. Kawałeczek brzozowej kory już się tli. Myślę, że od tego to się zaraz powinna też reszta tych przerośniętych w sumie korzeni, bo to większość to były takie korzenie, zapalić. No i w sumie w międzyczasie pewnie zrobię Wam teraz jakąś muzyczkę, troszeczkę może z ogniska, troszeczkę fotek z okolicy, robionych tym razem nie przeze mnie, ale też z dzisiaj i zmontowanych w jedną całość razem z tym filmikiem. Więc zapraszam do obejrzenia.
Z pół godziny ogniska, no i trzeba się brać dalej za robotę. I teraz patrzę na te malutkie szczoteczki. W sumie taka precyzyjna robota będzie. Fajne jest to, że w tym komplecie są po 2 sztuki każdego rodzaju, a nawet w sumie można powiedzieć, że po 4, no bo te 2 złote i 2 srebrne, jak zwał, tak zwał. Nie wiem, jaka jest różnica między tymi szczotkami. Ja spróbuję tą na początek, na wkrętarkę i zobaczymy, jak się będą te gwózdki czyścić. No tak sobie, widać, że sporo rdzy i farby spada, to dobrze, no ale do takiego srebrzystego, srebrnego, jak było papierem ściernym, to jednak brakuje. No nic, kupiłem, to przelecę te gwoździe po kolei, chociaż z grubsza. 2 szczotki, 2 różne szczotki spróbowałem, w zasadzie je lekko złożyłem. Przeszlifowałem wszystkie takie sterczące te gwózdki. No i nie ma to większego sensu, co tu dużo mówić. Szkoda po prostu zabawy, trochę z tych gwoździ schodzi, ale nie jest to na pewno na błysk, tak jak tu na przykład, gdzie złapał papier ścierny. Trudno, tak to w tej chwili zostanie. Oczywiście to jeszcze przemyję, no i całą podłogę też będę szlifował. Więc ostatnia rzecz to próba wymieszania pyłu z lakierem, no i gdzieś tam ze 2 deski, na przykład tu, czy nawet tam w rogu, w kącie i zobaczymy, jak to będzie wchodziło w te szpary, no i za kilka dni, jaki będzie efekt finalny. Otworzyłem już ten lakier, no i w sumie taki dosyć rzadki, przynajmniej tak się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pomysł na teraz to po prostu mały pojemniczek, troszeczkę ulać tego lakieru, pył wymieszać, no i będą 2 opcje. Jeden tylko i wyłącznie lakier i pył, druga opcja z dodatkiem bezbarwnego kleju do drewna. Zobaczymy, co będzie się sprawdzało lepiej, także czas pokaże. A teraz mieszamy. O, w sumie ten lakier miał być bezbarwny, a tak na niego patrzę i jakiś taki ciemnawy. No ciekawe. Datę produkcji sprawdziłem, niby czerwiec tego roku, więc może tylko takie wrażenie, póki on nie jest na podłodze rozciągnięty. I taką średnio gęstą papkę popróbuję ponapychać w te szpary. Zobaczymy, ile tego starczy, no ale tak jak mówiłem, na pewno też będę chciał fragment z klejem. Może jedna deska tak, a druga z klejem, zaraz zobaczę. Oczywiście zanim zacząłem to ciapać, to tutaj odpyliłem odkurzaczem dosyć dobrze. Z tych wszystkich rowków wyciągnąłem, co się dało. No i zobaczymy. Na razie jakieś takie lekko brązowe, w sumie mokre i może dlatego. No ale wyschnie i następnym razem zobaczymy, jaki efekt. Tu sam pył z lakierem, tu z dodatkiem kleju. Na pierwszy rzut oka, no to wygląda lepiej i lepiej się też tym pracowało, no ale zobaczymy, jak to wyschnie i pewnie też następnym razem spróbuję to lekko, nawet ręcznie przeszlifować. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało i w zależności od tego dopiero pójdą dalsze te szczeliny. Także jeżeli ktoś na przykład z Was ma doświadczenie i wie, że to się sprawdza lepiej albo to, no to też możecie mi napisać w komentarzu. Na pewno mi to ułatwi robotę na przyszłość. W piecu mi w zasadzie też już wygasło, jakieś takie drobne kawałki żaru, ale z tym już robił nic nie będę. Także pewnie pora pomału się zbierać. No i następny odcinek to powinien być odcinek z 11 listopada. Dzień wolny, więc może będzie troszeczkę spaceru. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.